Biferno. I jak już wiecie, jadę do Biferno dzisiaj kupić włóczkę na sweterek Whisper rozpinany. Dzisiaj rozpoczyna się kal, a ja oczywiście, tak jak Wam wspominałam, bez włóczki. Mamy tutaj przystanek, bo Biełka zaczęła piszczeć i nie wiadomo, no, musiałaby sobie spacerek leciutki zrobić. Mamy jeszcze pół godziny, to jest tak długa droga. Zobaczę, co ona tam robi. No, ale za chwilę, za pół godzinki będziemy już, także już się nie mogę doczekać. Przestało padać i wybraliśmy się na spacer z Biełką, ale jeszcze się okazało, że w paczkomacie mam paczuszkę, tak, od pani Ksenii. Także jak przyjdę, to zrobię unboxing szybciutko, bo nie chcę, żeby mi zalegało coś po świętach, bo się zaczyna nawarstwiać, różne rzeczy się zaczynają nawarstwiać i po prostu potem znowu będzie chaos w filmie. A chciałabym, żeby wreszcie był porządek. Więc teraz idziemy szybko do domu i zrobię unboxing. I tak idziemy, a tu taka piękna jabłonka kwitnie, papierówka. Zdarzyło się, że jak leżały na tym trawniku, to się poczęstowałam. I zrobiła się piękna, naprawdę przepiękna pogoda. Jest tutaj nie do wytrzymania, mam 30 stopni na poddaszu, ale się nie poddaję. Mam nadzieję, że ten tutorial, który widzieliście przed chwilą, Wam się przyda. No i wykorzystacie go do łączenia paseczków, tak niestandardowo. A teraz jeszcze chciałam Wam pokazać jeszcze raz właśnie, to jest taki sweterek w gazetce, a ja zmieniłam kolory i zmieniłam ten turkusik oczywiście i teraz wygląda naprawdę fajnie. Bardzo fajnie wyglądają paseczki. Po prostu wszystkie są w tej samej tonacji. Także czekałam, żeby Wam tutaj właśnie pokazać ten rządek na takim jaśniejszym, bo tutaj no ten tutorial by nie miał sensu chyba. Oczywiście nie jest zrobiony profesjonalnie, ja wiem, bo ja, tak jak wspominałam, nie przewidywałam tutoriali dziewiarskich, no ale zdarzyło się. Jak umiałam, tak zrobiłam. Teraz tak, w Biferno kupiłam sobie włóczkę na sweter rozpinany Whisper. Przepraszam. W Biferno kupiłam sobie włóczkę na rozpinany sweterek Whisper. Biorę udział w kalu u Oli i to jest taka włóczka z Lanes du Nord Spring Wool i kolorek to jest 12, czyli granatowy, taki oto kolorek, już Wam pokazuję. Mam nadzieję, że tu będzie widać, że to jest granat. Widać, taki właśnie granat. Szkolny granat, nie ultramaryna, tylko szkolny granat, taki w zasadzie navy, prawie navy. Taki granat, ciemny granat. Zrobiłam próbkę i muszę już zacząć robić ten sweterek, bo nie chcę być daleko w tyle, no wiadomo. Ale zrobiłam próbkę. Na próbce ta włóczka wygląda tak, ten kolor. A może tak na 2 wezmę. O tak może. Albo na gazetce, na tym nie będzie przebijało. O, może tak. Bardzo ładnie oczka się wyrównały. Bardzo ładnie. Chociaż ja, no nie chwaląc się, dosyć równo robię. Ale oczka się przepięknie wyrównały po blokowaniu. Są naprawdę
równiutkie i to jest, albo ja Wam nie powiedziałam, to jest bawełna z merino. To jest 50 na 50. Także, gdzie to jest napisane? Zaraz wezmę te moje okulary, których nie wiem oczywiście gdzie mam, ale tutaj mam, o tu teraz mam czerwone takie ładne czerwone. W 50 gramach 140 metrów i to jest właśnie 50% merino i 50% koton organiczny, bawełna organiczna. Tutaj to jest napisane gdzieś, o. Może będziecie widzieć, 12 kolorek 12, no i tutaj metraż, o może tak. No, to tyle z takich nowinek. Kupiłam 12 motków, niby na Elkę potrzeba 10, ale strzeżonego, wiecie, jakby mi miało braknąć i potem dostawa inna, no najwyżej coś tam, rękawiczkę zrobię albo nie wiem, coś tam wymyślę. Będę robiła ten sweterek na tych drutach Quilt of Joy, coś takiego, na tych kwadratowych drutach z Knit Pro na czwóreczkach. Dawno nie robiłam na tych kwadratowych i tak sobie pomyślałam, że na tych drutach zrobię. No i jeszcze jedna niespodziewajka, bo oczywiście otworzyłam Facebooka. Niepotrzebnie. Otworzyłam Facebooka i akurat pani Ksenia wrzuciła włóczki. I teraz tak, nie będę miała oczywiście nożyczek. No w ogóle nie jestem przygotowana, ale zarabiam chleby, zarabiam ciasto drożdżowe i tak biegam. To tu, to tam, to tu, to tam. Zostały te doniczki. Boże, o doniczkach też myślę, bo ogródek komponuję, jak wiecie. I tak wszystko naraz, ale nic, no może mi się uda to jakoś ten unboxing zrobić. O, bo tutaj paczkę odebrałam, jak widzieliście wczoraj i zrobię ten unboxing. No, to jest ten kolor, o którym myślałam. Ja mam w takim kolorze spódniczkę. W zeszłym roku sobie kupiłam spódniczkę. Zobaczcie, jakiego zajączka dostałam. Pani Ksenia zawsze coś wrzuca. Zawsze mam jakiś taki drobiazg słodki. Jak ja to mówię, jakby mi się tak zachciało i po prostu nie ma nic w domu, to zawsze mam zczajone. No jakie słodkie, naprawdę. Przesłodkie. No i pewnie słodkie. Pierniczek. Ale pięknie udekorowany. No i to jest bawełna. Tak mi się wydaje, że to jest bawełna. Ale taka wstążeczkowa. Ona nie jest taka, to się tak... Nie, nawet to, nie, jest zwarte, ale to jest bawełna wstążeczkowa taka, o, widzicie? Tak, takie płaskie, takie coś płaskiego, ale kolor prześliczny, taki soczysty, zielony, wiosenny po prostu, będę cała na zielono, spódnica i bluzka będzie na zielono, także fajnie, kupiłam sobie 5 tych motków. Bo jakbym nie schudła, to muszę mieć 5. No, jakbym nie schudła, nie wiem. Ach, nie będę narzekać. Jutro święta, jutro niedziela. No nie będę sobie odmawiać, no wiecie, nie będę sobie odmawiać. No to tyle, moi mili, na teraz. Ja już Wam złożyłam życzenia wielkanocne w poście, ale jeszcze teraz wieczorkiem. Jeżeli ktoś będzie oglądał ten film przy ucieraniu bab drożdżowych, nie wiem kto teraz jeszcze uciera, nie mam pojęcia. Poczekajcie, coś mi tutaj spadło. Tutaj mi spadła oczywiście, tak, bawełna, bo to jest 100% bawełna, 240 metrów w 100 gramach, czyli 120 w 50. No to tak na czwórki, może na piątki, nawet na piątki. Także o tak, zawsze jest tutaj metraż podany, także fajnie. Ale wracając do świąt. Jeżeli będziecie mieć ochotę, to, że tak powiem, mogę z Wami piec te ciasta, a jak nie, to po świętach może zobaczycie sobie ten film. W każdym razie ja Wam jeszcze raz z tego miejsca życzę zdrowych, pogodnych, wesołych świąt.
uśmiechu, słoneczka. Wszystko wskazuje na to, że te święta naprawdę, jeżeli chodzi o pogodę, będą fajne. Rzadko się to zdarza, ale w tym roku myślę, że w całej Polsce pogoda dopisze. Mam nadzieję, że poza Polską również pogoda dopisze, bo wiem, że mnie też niektórzy oglądają poza granicami naszego kraju i jest mi też niezmiernie miło. No i cóż, jeszcze raz wszystkiego najlepszego na te święta i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Pa! Tak jak wspominałam, wieści z frontu, czyli tak, altana już jest oswobodzona z tych wielkich kłączy. O tak, tyle tego jest. Także jeszcze zostało tutaj taki wielki kawałek, który trzeba będzie wykopać. No tak. Ale już będzie można altankę przenieść, także przynajmniej jedno z głowy. To znaczy jeszcze niedocelowo, dlatego że tam trzeba placyk jeszcze zbudować, czyli ułożyć kostkę. Dużo tego było. Tu jeszcze do tego gdzieś w szopce chyba mam latarenkę. Była jeszcze latarenka do tego taka fajna. No to może mi się uda też pomalować to, bo ta farba zlazła. I też nie wiedziałam, stołki były składane. Namówiono mnie na malowanie proszkowe w zakładzie. No i okazało się, że no już nie są składane, dlatego że ta farba tutaj wszędzie weszła i po prostu zablokowała te zawiasy. I to też był błąd, bo mogłam sobie pomalować po prostu ręcznie. Ale tak mnie panowie namówili tam, no wiadomo, 20 lat temu, więc 18 może. No i do czego jeszcze chciałam wrócić, ponieważ ja walczyłam z tym ostatnim filmem chyba nie wiem, 7-8 razy i okazało się na końcu, że wycięło mi jakiś kawałek, więc tam opowiadałam Wam o bukach, że te buki po prostu mam taki szpaler z tej strony i z drugiej strony ogródka również. I to był nietrafiony pomysł, ponieważ tak jak Wam pokazywałam, tu już są takie zawiązki liściowe, ale one się dopiero zazielenią gdzieś koło maja, w połowie maja i one wyglądają jak suche. Jeżeli ktoś się nie zna na drzewach leśnych, liściastych, to po prostu cały czas słyszymy, czy ja słyszę głównie, że ach, te buki to Wam tutaj chyba jakiś szkodnik zaatakował, albo że zeschły, że coś się stało. No otóż nie, te buki po prostu tak wolno wypuszczają listki, tak wolno, że one wyglądają do połowy lata dla mnie. Do połowy lata jak martwe, no bo one są martwe w sumie. A namówił mnie na te buki znajomy, któremu brakło grabów w szkółce i ja się dałam namówić na buki. I teraz Wam chcę pokazać, jaka jest różnica. Jest dzisiaj 17 kwietnia. Jest przepiękna pogoda, od kilku dni mamy fajne temperatury, takie około 20 stopni. I spójrzcie, sąsiad tutaj posadził graby i zobaczcie, jaki szpaler grabów już jest zielony. One też nie zrzucają liści na zimę i też są takie właśnie dekoracyjne, fajne, ale spójrzcie, jaka jest różnica, jak się przecisnę przez te wiechcie. O rany, dałam radę. No zobaczcie jak przepięknie zielona ściana już jest. Są już listeczki, tamte już opadły. Tutaj widać, to wystarczy zgrabić i już jest ok. I nie ma tylu tych liści i szybko można się pozbyć tych suchych listków, a tych zeszłorocznych, a te graby, te buki, przepraszam, no wyglądają masakrycznie. Masakrycznie, no jakby po prostu były uschnięte na amen. Także to trzeba, denerwują mnie te buki. No i chyba nie zobaczycie, ale bez mi będzie kwitł, tylko wysoko. Bo go nie ścinałam też, bo mi żal było, a trzeba było go ciąć, to bym miała fajne
fajne kwiatki bezowe, czyli bez miałabym właśnie już do ścięcia do wazonu. No to tak wygląda właśnie ten mój szpaler drzew i taki smutek, bo w sumie przyroda się cieszy, a tu dalej smutno. Siedzę sobie tutaj na mopie Małoszów. Biełka ma spacerek, a my byliśmy, jak widzieliście, w Kielcach, w takim centrum ogrodniczym. To się nazywa Top Szklarnie również i byłam oglądać szklarnię i wybrałam sobie szklarenkę. Spełniam marzenia sprzed 30 lat. No, trochę czasu jeszcze potrwa, zanim ta szklarnia stanie w moim ogródku, bo jeszcze trzeba parę rzeczy zrobić, ale już wybrałam, także teraz będę czekać. Idę szukać Biełki, bo gdzieś poszli. O, idą właśnie tutaj, spacerowicze. Tak, idą. Biełek idzie. Dalej w drogę. Do Krakowa jeszcze 60 km, a z Krakowa jeszcze kawałek. Cześć ponownie. Jestem w Parku Wszyńskim. Patrzcie, jak zielono. Po prostu nie do uwierzenia. Park wygląda już tak, jakby było lato. Jestem w ciężkim szoku, naprawdę. Nie byłam tutaj w sumie kilka lat, bo jak się przeprowadziliśmy na tą drugą stronę dwupasmówki, to no tak nie chce nam się za bardzo tutaj przychodzić. A tak się złożyło, że ja miałam sprawę na Rynku Wszyńskim i spotkaliśmy się w trójkę, to znaczy ja, mąż i Biełka. I takie kółeczko sobie robimy. Mrzy cały czas od wczoraj. Wczoraj tak strasznie padało, jak wracaliśmy do domu z Kielc. Bardzo padało. Było gradobicie. Naprawdę ogrom gradu spadł. Tak, tutaj jest Biełka. O tak, pasie się. Byliśmy, takie kółeczko sobie zrobiliśmy w parku, a teraz idziemy tutaj, do zamku. Zaraz Wam pokażę z drugiej strony. No, a jutro się wybieram do Krakowa. Oczywiście na święto nasze dziewiarskie, czyli na jarmark, krakowski jarmark. I jarmark, tak. Trudne do wymówienia dla mnie. I jutro już będę rano tam. No ale Wy oczywiście relacje zobaczycie po targach, wiadomo. A teraz sobie jeszcze dorobimy kółeczko, żeby już w domu nie iść na spacerek. Miły spacerek w tych drzewach, naprawdę bardzo miły. Park. Azalie kwitną już, nie azalie, rododendrony kwitną. O, tutaj Wam pokażę rododendron, ale w parku szkoda, że nie zaczęłam nagrywać wcześniej. Tak się jakoś mąż mi mówi tak, a nagraj. Ja mówię, a wiesz co, ręce mam zimne, bo faktycznie temperatura spadła. Tutaj rododendron już prawie przekwita. Spójrzcie. A tu nasz zamek z tej strony. Tak, przepiękny. O, lwy. Te pszczyńskie zamkowe lwy. Muszę przejść z drugiej strony, tak. Muszę przejść z drugiej strony, żeby Wam pokazać tutaj bardzo często dzieciom robi się zdjęcia na tych lwach właśnie.
To taki bardzo charakterystyczny punkt zwiedzania Pszczyny. Pszczyńskie Lwy. Tak. I tutaj się wchodzi do zamku. Pokażę Wam. Tutaj jest takie paradne wejście. Muszę odejść, żeby była perspektywa. Tak. Albo wyłączę i jeszcze raz Wam pokażę. O, tak to wygląda. Nasz zamek, Pałac Pszczyński. Tak, o. Kropi. Idziemy dalej. I jeszcze raz tak, o. Tak, zobaczcie. Taki mamy piękny pałac. Dziedziniec jest z drugiej strony, ale w lecie, jak będzie ładniejsza pogoda, to przyjadę i pokażę Wam. A teraz już idziemy na rynek i do auta i do domu, bo zaczyna coraz mocniej padać. Witajcie w sobotę. Dzisiaj dotarłam do Krakowa i nie wiem, czy mnie będzie słychać, ale jestem oczywiście na stadionie Krakowie, na krakowskim Jarmarku. Zobaczcie, ile nas tutaj jest. Tak. Cudnie, cudnie. Oczywiście już zakupy zrobione. A teraz sobie odpoczywam na trybunach i potem pójdę na kawkę, a potem do domu. Oj, ładnie jest, ładnie. Misnicki, 7 oczek, Motkomania oczywiście tam gdzieś, o tam, Furora Jans, Kokonki tutaj na wprost, tam Inferno w rogu, naprawdę. Nie wymieniłam oczywiście, o, Daj Dom tutaj. Mila, tam, o tam. Tak, paluchem pokazuję, no ale co? Stricke, tam, ten fioletowy taki banerek, Stricke. Kokonki już mówiłam, o Gabo jeszcze tutaj jest, tu jest Gabo. Także fajnie, bardzo fajnie. Fajny czas. I kto nie był, to nie żałuje, bo rzeczywiście bardzo duży wybór jest różnych rzeczy. Nie tylko włóczek, ale i akcesoria, są druty. No wiecie, to co na targach dziewiarskich. Oj, ciepło się robi, trzeba wyjść na zewnątrz, bo na zewnątrz chyba będzie chłodniej. Tak. Widzicie, tak wyglądają targi w Krakowie. Jeszcze raz. I tak na szybko czekam na ziemniaczka. Mąż poszedł po ziemniaczka, takiego dobrego, też Wam pokażę. Niech Wam ślinka poleci. Tak, a ja sobie tak, oczywiście miałam nic nie kupować, bo przecież ja mam sporo włóczek, ale przed wyjściem z domu jeszcze pomyślałam sobie, że tak bym chciała popróbować. I kupiłam Kolleinen z Austermana. Tak, takie kolory. I to jak przeczytam, to Wam teraz przeczytam. To Wam powiem, co to jest, bo to jest len. Jak przeczytam, oczywiście, wiecie, no, bo ślepa jestem. Jest tutaj. O, jest, zaraz. 60% len, 25 bawełna i 15, żeby się zgodziło na 100. 15 wiskozy. Także tak, 15 wiskozy, 25 bawełna i 60 lnu. 6 moteczków wzięłam. Mam nadzieję, że mi wystarczy na taką bluzkę z krótkim rękawem.
To takie skarby mam. I wiecie, ja Wam kiedyś mówiłam, że jeszcze nigdy kokonka nie miałam. Ja kiedyś kupiłam kokonek jeden, to było w zeszłym roku i też tutaj w Krakowie. I ten kokonek podarowałam mojej koleżance, z którą siedziałam w technikum w jednej ławce przez wiele lat. No nie tak wiele, no 5. No i po prostu jej ten kokonek podarowałam. I pomyślałam sobie, dobrze, no to teraz historia zatoczyła koło. Taki kokonek sobie kupiłam i to jest Pure, czyli z 100% merino. Śliczny jest, prawda? Cudny. I jeszcze jeden. No bo wiecie, no to tak. Ja lubię dwójeczki lubię. Parzyście lubię, parzyście. Ojej, muszę sięgnąć. I jeszcze jeden sobie kupiłam. Taki. Ładny, prawda? Także tak. Będą chusty. Chustę ostatni raz robiłam w 70 którymś roku, 5 chyba. Tak pamiętam, w 75 roku. Także tak, no. Tak. I na wejściu dostawaliśmy od włóczykijków. Pokażę Wam. Też fajna rzecz. I miły drobiazg. No nie taki drobiazg. Popatrzcie. Butelka na wodę. No. Fajnie, nie? Także warto było jechać. Warto było pojechać. Myślę. Kto nie był, niech żałuje. Oczywiście spotkałam. Kogo spotkałam? Spotkałam się oczywiście z Olą, z którą się umawiałam wcześniej. Widziałyśmy się wreszcie na żywo. Pozdrawiam Cię, Olu, serdecznie. Całuski. Tak, mam nadzieję, że spędziłaś z dziewczynami bardzo mile czas w Krakowie. No wiecie, ja już kiedyś mówiłam, Kraków to moje ulubione miasto. Jedno z kilku, ale tutaj spędziłam naprawdę wiele lat, ucząc się po prostu. I tak bardzo chętnie tutaj wracam do Krakowa. Tak, spotkałam, w przelocie spotkałam Teti, pozdrawiam Cię Teti serdecznie, spotkałam Ewelinkę Czempik przy wyjściu, ja wychodziłam, ona wchodziła, też Cię pozdrawiam Ewelinko bardzo serdecznie i oczywiście wszystkich tych, których spotkałam z wystawców. Nie będę wymieniać, ale naprawdę bardzo, bardzo miły czas to był, bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałam. Pogoda dopisała, w Krakowie no oczywiście było ciepło, bo tam jest ciepło. Ale tak ja na sobie założyłam dzisiaj o tak muszę trzymać, założyłam whisperek, bo pomyślałam, że Oli będzie przyjemnie, jak będę w takim udziergu, w którym robiłyśmy wspólnie z dziewczynami. Także dzisiaj paradowałam w whisperku i okazało się, że Ola też była w whisperku. Także takie miłe, sympatyczne spotkanie. A teraz czekam na tego kartofelka, czyli tego dużego takiego ziemniaka z pire, z bekonem i ze śmietaną. Bo ja oczywiście jest za 17 druga i ja jeszcze jestem bez śniadania i o jednej tylko kawie dzisiaj, jedną, zawsze sobie drugą jak gdzieś wyjeżdżam biorę do auta. Ale tym razem już byłam spóźniona, nie chciałam, chciałam jak najszybciej tutaj być. W zeszłym roku byłam o 15 i to nie był dobry pomysł. Lepiej przyjechać jednak rano. Po pierwsze, jest więcej towaru, no wiadomo. Jest więcej ludzi, ale no niestety no jest duszniej. Także tak. No to tyle na teraz. Na razie. Tak wygląda mój obiad. A tak wygląda obiad szefa. Prażona cebulka, ziemniak. A ja mam szczypiorek i ziemniak w środku. Także smacznego dla nas. No to pół porcji zjadłam. Czyli po prostu jeden ziemniak, bo okazało się, że duża porcja to są 2 ziemniaki. Złączone.
Jeden dałam radę, do drugiego nie wetnę już, po prostu nie jest to możliwe. Spodnie upaprane, ale cóż, no, warto było. I jest proszek, to się wypierze. Tak jest. Tak jest, nie? Także tutaj połówka to nie wiem, a może na kolację sobie przygrzeję, nie wiem. A teraz tak, w drogę na Śląsk. I tak, żeby skończyć ten dzień cały piękny, przepiękny, kosiarki będziecie słyszeć, bo co chwilę jakiś sąsiad odpala kosiarkę. Jest sobota, późne popołudnie, właściwie wieczór. Trzeba zrobić porządek na działce. Ja też korzystam z okazji chwili ciszy takiej malutkiej, bo zaraz tutaj u nas też kosiarka będzie chodziła, bo niestety Biełka przynosi tyle kleszczy z naszej posesji, z naszej działki. No jest to plaga, ale nie o tym chciałam. Chciałam Wam powiedzieć, że dzisiejszy dzień był przepiękny, naprawdę. I tak kończąc, chciałam się z Wami pożegnać, w sensie do miłego zobaczenia oczywiście, ale na koniec chciałam nagrać właśnie tą końcówkę z ogródka, żeby Wam pokazać już, jak pięknie glicynia rozkwitła, tak. No i fajnie, tutaj też u góry coś tam się dzieje. Także tak, dzień uważam za bardzo udany. Nie udało mi się tylko do ogrodów Kapiasa dotrzeć, ale powiem szczerze, że przyjechaliśmy, byliśmy bardzo zmęczeni, a szczególnie ja byłam zmęczona i już nie miałam siły jechać. Niby to powiedzmy za miedzą, w cudzysłowie, ale jednak trzeba było jechać. Może pojadę jutro, a może pojadę dopiero w poniedziałek. I kupię już kwiaty. Będę je trzymać w domu, żeby przymrozek ich nie zmroził, nie zniszczył. Ale co roku się budzę, jak już no, zostają takie ostatnie kwiatki i potem pielęgnuję je oczywiście, ale one dopiero rozkwitają w końcówce lata. W tym roku chcę zrobić inaczej i po prostu kupić sobie wcześniej te kwiaty. No więc tak, to jest kadr z mojego ogródka. Trzymajcie się, mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli tak, zachęcam do subskrypcji, lajkujcie, komentujcie, zostawiajcie ślad dla algorytmu YouTube'a oczywiście. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, pa!